Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś właściwie o całym świecie, o cywilizacji, o sztucznej inteligencji, o tym, czy sztuczna inteligencja już nami rządzi, czy my jeszcze nad nią panujemy, czy w ogóle panujemy nad światem. O tym dzisiaj porozmawiam ze specjalnym gościem. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. Dziękuję wszystkim patronom. To jest niezwykle ważne. Dzięki Wam ten program jest i pozostanie na pewno całkowicie niezależny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, uważa, że ten program jest wartościowy i chcielibyście, żeby trwał, to wspierajcie na patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów, a teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Profesor Andrzej Zybertowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Zybertowicz jest współautorem książki AI Eksploracja, o której już wiele mówiono. Książka o tyle nietypowa, że napisał ją mąż z żoną, czy żona z mężem. Żona cię pytała, a ty odpowiadałeś. Tak jest. Żona też jest socjologiem. Wprawdzie z samą sztuczną inteligencją się interesuje nieco mniej niż ja, ale także stara się diagnozować dzisiejszą cywilizację. Stawia tam wiele ważnych pytań. Albo kontruje czasami moje odpowiedzi. Chciałem zacząć od tego. Przeczytałem, przygotowując się do naszej rozmowy, a to zupełnie przypadkowo, natrafiłem gdzieś w internecie, niestety nie zapisałem tego, gdzieś przeczytałem na Twitterze historię, którą opowiadał jakiś chyba Amerykanin, że żalił mu się jakiś 20-parolatek, który ma swoją partnerkę, dziewczynę, z którą często się kłóci, spiera i ma z nią problem. A on polega na tym, że ilekroć się spierają, to ta dziewczyna odchodzi, wyciąga telefon i pyta AI-a i znajduje bardzo dobre argumenty i on sobie nie umie z tym poradzić, ponieważ te jej argumenty są super logiczne i on nie chce używać sam tego AI-a, żeby z nią dyskutować, żeby znajdować te odpowiedzi, ale nie radzi sobie z tym. I tak pomyślałem, to było w trakcie, czy jakieś tam kończyłem czytanie książki i pomyślałem, no to właściwie w sedno. Ta historia pokazuje troszkę problem, o którym piszesz. Tak, kłótnie w związkach, czy to jest związek przyjacielski, partnerski, czy małżeński, czy relacja dziecka z rodzicem, zawsze zawieszone są w pewnej wiedzy milczącej. Wiedzy milczącej. Czasami wspólnie podzielanej nie o naszej przeszłości. Gdy mamy do kogoś pretensje, w tle są wcześniejsze kłótnie, wcześniejsze pretensje często niewyrażone, ale one są w tle. I w dyskusjach, gdy jesteśmy emocjonalnie rozedrgani, trudno jest często racjonalnie znaleźć argument na argument drugiej strony. I wywalamy jakieś sytuacje z naszego życia, z historii związku, bezpośrednio wydawałoby się zupełnie tu niepowiązane. Natomiast sztuczna inteligencja na brzmiący logicznie argument może dać całą serię logicznych kontrargumentów. I pomogła tej dziewczynie. Pytanie, czy pomaga, czy rujnuje ten związek. No, tak. Czy ta sytuacja, jak się będzie powtarzała, to ta dziewczyna będzie odnosiła zwycięstwa logiczne w tych sporach. Ale czy jak któraś ze stron ciągle odnosi zwycięstwa logiczne w sporach osób sobie bliskich, to umacnia związek? Czy raczej tworzy bombę, która go wysadzi? Ja bym z tej sytuacji zrobił pewną metaforę do obecnie już trwających relacji milionów ludzi ze sztuczną inteligencją. Bo z pewnego punktu widzenia ona jest zupełnie raczkująca, chociaż z punktu widzenia tego, co by powiedziano 5 lat temu, byśmy uznali, że to jest oszałamiające, niemożliwe, że tak szybko to nastąpi. Tak? Ale jeśli miliony uczniów, studentów, miliony pracowników korporacji czy biurokracji państwowych
korzystają ze sztucznej inteligencji, która pozwala uniknąć pewnej mozolnej pracy, przeczytania iluś tekstów częściowo nudnych, dokonania jakiejś syntezy i względnie jasnego wyrażenia myśli. Oni tej pracy unikają. To czy nie znajdujemy się w takiej pułapce, jak pewien utalentowany chłopiec, z którym mamusia idzie do renomowanego malarza i mówi, czy pan mógłby być jego mistrzem, bo on maluje jak Picasso. I pokazała mu próbki rysunka. A ten mistrz mówi, zanim zaczniesz malować jak Picasso, naucz się malować jak Rembrandt i Velázquez. Czyli jaka jest obietnica AI? Ona nas uchroni od mozolnych, męczących, nużących prac i na co przeznaczymy ten czas w firmie, kiedy nie musimy pisać rutynowego sprawozdania? Na prace twórcze, na strategię. Szef pozwoli, żeby uwolniony czas podwładnych przeznaczyli na kombinowanie strategicznych misji firmy, czy przeznaczymy go na oglądanie w uwolnionym czasie filmików? Nie wiem, na co przeznaczymy, no, a to jest trochę nie, tak. to moment, Dlaczego zakładasz, że nie? To jest tak jak były dopłaty, wprowadzono dopłaty dla rolnictwa i niektórzy, takie mi przyszło porównanie do głowy, i mówili, nie, no przecież ci rolnicy to wydadzą te pieniądze na wódę i na jakieś tam rozrywki, tak samo jak 500+, tak? Wydadzą ten. A tymczasem rolnicy inwestowali. Tymczasem widzimy, że pieniądze wydawane te matki czy rodziny wydają racjonalnie. Dlaczego zakładasz, że ludzie zachowają się oportunistycznie, czy nie będą chcieli się rozwijać, czy nie wykorzystają tego narzędzia do tego, żeby zrobić coś lepiej i żeby wykorzystać ten czas do czegoś twórczego? Analogia jest interesująca, ale sądzę, że procent tych, którzy zrobią coś lepiej, jest miniaturowy. Ja pamiętam... Na jakiej podstawie tak pan profesor sądzi? Już odpowiadam. Na podstawie 40, pewno kilku lat doświadczeń pracy dydaktycznej. Ja przez lata na Miał pan leniwych studentów. To nie jest kwestia lenistwa. To nie jest kwestia lenistwa. Starałem się, jak robiłem programy zajęć na uczelniach, jest większa swoboda z robieniem programów. Programy poszczególnych przedmiotów mogą być bardziej autorskie. Robiłem tak, mamy 15 spotkań, jedno organizacyjne, macie 11 tematów, a 2 możecie zaproponować sami. Prawie nigdy nikt nie miał nic do zaproponowania. Potem już się zorientowałem, że dopiero w połowie zajęć, jako że oni zaczęli się troszkę rozgrzali w pewnym stylu myślenia, to niektórzy byli w stanie. Powtarzałem to pytanie w połowie zajęć, po 6-7 zajęciach, czy mogą coś zaproponować. I tylko niekiedy zdarzali się tacy, którzy coś... Mniejszość ludzi nie ma nawyku, nie została uformowana, chociaż ma potencjał, w myśleniu kreatywnym i strategicznym. A wyobraź sobie, że jesteś szefem firmy, której pracownicy wykonują ileś nużących prac i te prace zostały i jakby z nich zdjęte i uwolniony ich czas. Czy ty chcesz, żeby każdy przychodził do ciebie jako do szefa z pomysłami kompletnej zmiany strategii firmy, bo mają wolny czas, coś wymyślili? Tak. Otóż większość szefów firmy tego nie będzie chciało. Myślę, że to jest różnie w różnych miejscach, różnie w różnych kulturach. My akurat jesteśmy w państwie takim niezwykle przedsiębiorczym, gdzie jest bardzo duża, bardzo ogromna ilość ludzi przedsiębiorczych, zakładających swoje firemki, można powiedzieć brzydko, kombinujących, ładniej, kreatywnych, którzy starają się coś wymyślić i oni mogą to nieźle wykorzystać. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że możemy to wykorzystywać dobrze i że to może się przyczynić do bardzo wielu dobrych rzeczy. Pytanie jest takie... Moment. Jak ktoś mi powie, że przykładowo internet jest wspaniałym źródłem wiedzy, można znaleźć tam to oczywiście jest prawda, ale ja jako socjolog spytam się, a w jaki sposób większość korzysta z internetu? Nie korzysta jako źródła wiedzy i samodoskonalenia się, tylko jako maszyny autodegradacji. Z powodów, które... No tak, ale to zakłada, że czy większość ludzi jest, nie wiem, to pewnie zawsze na świecie była... Nie. Mniejszość ludzi była tych najbardziej kreatywnych, tych, którzy zmieniali ale pytanie świat. jest, czy budujemy instytucje i rozwiązania, które będą... Inaczej, jest takie pojęcie, bądź lepszą wersją samego siebie. Otóż internet został tak skonstruowany i zarządzany jest przez algorytmy
sztucznej inteligencji, jeszcze nie te wielkie modele językowe, te wcześniejsze modele sztucznej inteligencji, w taki sposób, że aktywuje gorszą część nas. Tą część, która jest ludyczna, agresywna, prymitywna. Ta książka jeszcze czeka na napisanie, ale czym bliżej się przyglądam temu wszystkiemu, to widzę, że coś, co Norbert Elias, wybitny niemiecki filozof pochodzenia żydowskiego, nazwał procesem cywilizacyjnym, zwiększenia samodojrzałości, samokontroli, panowania nad własnym losem przez człowieka i budowania instytucji porządkujących świat, że ten proces jest odwracany przez proces uzwierzęcenia, bo standardowe algorytmy bazują na naszych automatyzmach myślowych, które podzielamy ze zwierzętami. Nie będę tutaj bawił się w cytowanie koncepcji Daniela Kahnemana, systemu 1 i 2, ale chodzi o to, że to czeka na swojego autora, który opisze, do jakiej degradacji intelektualnej, moralnej i fizjologicznej doprowadziła w ostatnich dekadach rewolucja cyfrowa. Myślę, że nie wiemy jeszcze, nie znamy wszystkich rezultatów. Moment. Gdy przeglądamy z różnych lat dokumenty Komisji Lekarskich do wojska, testy na Akademię Wychowania Fizycznego, albo po prostu porozmawiamy z lekarzami. Mój kolega z BBN, obecny generał Wojska Polskiego, na zjeździe koleżeńskim od nauczyciela się dowiaduje, że od 17 lat twój rekord szkoły w kilku tam dyscyplinach nie został pobity, bo z powodu przypięcia do smartfonów, czasu spędzanego w sieci, nie w realu, spada zdrowotność. Na pewno jest bardzo... To nie są puste spekulacje. Ale ja nie twierdzę, że z internetu i ze smartfonów płynie samo dobro. Też widzę bardzo fatalnych nie. Igor, nie zgadzam się z takim myśleniem, które każdy system AI to powiela. Oszacuj wpływ mediów społecznościowych na religię. Oszacuj wpływ mediów społecznościowych na więzi społeczne. Oszacuj wpływ na odpowiedzialność za innych ludzi. To będzie pełno wyważania, a ja twierdzę, że per saldo jest to wpływ negatywny. Z faktu, że ktoś jest świadomy, że są i takie, nie znaczy, że ma rację w zakresie kompleksowego, całościowego efektu. Ja jestem tylko magistrem sztuki, co prawda, a nie profesorem, nie prowadzę badań, więc nie umiem ocenić. Ale ty jesteś magistrem domyślnym. Czy domyślasz różne problemy do ich dalekich konsekwencji? Nie wiem, czy tego, ty jak mówisz w tej książce, czy piszesz w tej książce, że tych skutków negatywnych jest n-krotnie więcej niż pozytywnych. Ja tego nie wiem. Nie jestem w stanie tego ocenić. Widzę i dobre, i złe rzeczy i mogę długo o tym mówić. I to mnie nie martwi. To się dzieje, tak? Więc jakby musimy się do tego umieć dostosować, musimy się nauczyć z tym nawigować, ale chcę powiedzieć, bo to, co mnie niepokoi i z czym się ten niepokój twoja książka we mnie wzmaga, nie uspokoiła mnie, więc jakby rozumiem, że osiągnęła swój efekt, bo ona nie miała nas uspokoić. Tam cytujesz Miłosza i myślę, to takie zdanie: staliśmy się plemieniem zaplanowanej przez innych wyobraźni. I to zdanie mnie bardzo zaniepokoiło i ta myśl mnie bardzo niepokoi. Rozumiem, że ta książka jest, to właściwie ona jest o tym, tak? O tym, że coś wokół nas się dzieje. Ktoś przechwyciło naszą wyobraźnię i nią zarządza, bodźcuje nas, ukierunkowuje nas. Tylko pytanie, co to jest to coś? No bo to jest to grupa Bilderberg czy Jarosław Kaczyński, który tutaj wszystkie... Ludzie chcą prostych pytań, od prostych odpowiedzi. A odpowiedź jest złożona. Tak. Rzeczywistość społeczna i kształt systemu społecznego to jest mieszanina procesów spontanicznych i sterowanych. Tych spontanicznych jest wielokrotnie więcej. Większość procesów przebiega spontanicznie, ale w momencie, gdy ktoś rozpoznaje pewien spontaniczny proces i posiada zasoby i wolę, to może go podsterowywać. Otóż media społecznościowe wyewoluowały spontanicznie. To, że w nich zostały większą klikalnością, miały treści związane z przemocą, z seksem, z hejtem, z kotkami, z pornografią, to wynikało jakby z interakcji pewnych bodźców z ludzką naturą. Ale w momencie, gdy nastąpiła monopolizacja internetu i grupa niewielkich firm,
kontroluje ogromne Niewielka przestrzeni. grupa firm raczej. Niewielka, tak, oczywiście, niewielka grupa wielkich firm. Jasne, wielkich firm. Kontroluje kluczowe platformy komunikacyjne. To pojawili się cyberpanowie, których opisałem w książce Cyber kontra Real, którzy już naszą wyobraźnią zarządzają. Ale nie tak, że oni chcą, żeby ten myślał tamto, ten tamto, tylko oni działają w pewnym systemie rynkowego kapitalizmu. Jest presja akcjonariuszy, żeby zwiększać zyski, Tak. a więc chcą zwiększać zyski poprzez sprzedawanie reklam. Żaden inny podmiot na ziemi, jeśli się nie mylę, nie zarabia więcej z reklam niż Google, czy tam Alfabet. Teraz tak. Tak? I teraz, a żeby uzyskać więcej reklam, muszę docierać do tych ludzi, którzy spędzą czas widząc brand danej firmy, bo to już jest dla tej firmy korzyść, oraz będą kupowali towary według starego, dobrze znanego, ale ciągle niedomyślanego schematu. Za pieniądze, których nie mam, patrz sukces Klarny. Kupujesz dziś, płacisz za 60 dni. Za pieniądze, których nie mam, kupujesz rzeczy, których nie potrzebujesz, żeby robić wrażenie na ludziach, których nie szanujesz. To jest wszystko proces rozpadu tkanki społecznej. I teraz algorytmy, które zarządzają obiegiem informacji na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, na dziesiątkach aplikacji, tak są zbudowane, żeby zmaksymalizować czas spędzany przed ekranem, bo wtedy możesz więcej reklam zobaczyć i więcej rzeczy kupić. Mhm. I to jest pewien proces, pewna mutacja Tak, kapitalizmu. Ale czy w tym... Ale to jest proces odpodmiotawiający nas wszystkich. No tak, ale czy w tym jest... Ile w tym jest szkody, ile pożytku? Ponieważ ja mogę robić... Możemy porozmawiać o konkrecie. O tym programie, który istnieje dzięki temu, że istnieje YouTube. Tak. Że istnieje internet, że istnieje YouTube, że istnieje YouTube. I że istnieją te algorytmy. Tak. I to nie jest tak, jak mi się też kiedyś wydawało, że ten YouTube to promuje tylko i wyłącznie krótkie, agresywne formy, no bo tak mamy taką potoczną wiedzę, w każdym razie, że to się najlepiej ogląda, klika, lud tego chce. Nie? No jest spora część ludu, czy obywateli, konsumentów, którzy również chce posłuchać poważnych rozmów takich Jasne. jak z tobą dziś. 100% zgody. W ogóle... I ten YouTube, podejrzewam, nas nie zdołuje dzisiaj, co zobaczymy. Ale... To zobaczymy, natomiast zgodne z tym, co mówisz, jest sukces kanału Zero, prawda? Gdzie są pogłębione, długie rozmowy o dużej oglądalności. Ale ten sukces wziął się ze zmęczenia degradacją wcześniejszych mediów, gdzie wszelkie niuansowanie było wycinane. I nagle okazało się, że jest grupa ludzi, którzy chcą uczestniczyć w poważnej rozmowie. No, sam jestem tego beneficjentem, ponieważ jak chodziłem, odczułem natychmiast, miałem bardzo dużo głosów ludzi, tak, którzy mówili, tak, tego chcemy, niech tego robi więcej. To jest sukces twojego kanału. I no dobrze, i te machiny uznały, że skoro jest sporo ludzi, którzy takich treści szukają, no to my będziemy to, oczywiście to robił automat, ale tak? To nie... Ale te same machiny kilka lat temu wszędzie, jak tylko mogły, wycinały informacje o Hunterze Bidenie, którego tata właśnie ułaskawił, bo te informacje, gdyby były dostępne w poprzednich wyborach, prawdziwe informacje, zweryfikowane informacje o rozmaitych niegodziwych i wątpliwych także z punktu widzenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych działaniach syna Joe Bidena, gdyby nie wycięły tych informacji, to prawdopodobnie Biden by nie został nigdy prezydentem. Zapewne wszędzie dochodzi do patologii, ale ale to była patologia mega systemowa. Wiesz, ale dam ci przykład innej patologii, która będzie trudniejszej dla ciebie pewnie, a może nie. Media publiczne w Polsce za poprzedniego rządu bardzo manipulowały rzeczywistością i nie dopuszczały wielu głosów, prawda? Tak Inne było. media prywatne z drugiej strony robiły to samo. Więc mamy takie narzędzia, a mamy też takie narzędzia jak YouTube, który w ogóle nie zwracał na to uwagi, czy my tu jesteśmy bardziej anty-pro, tylko zwracał uwagę na to, czy ludzie chcą słuchać. To jest zdrowsze. Miałbym
miałbym tu wątpliwości, bo są badania pokazujące, że algorytmy Google'a były stronnicze, także w tych ostatnich wyborach. Nawet w którymś momencie Google się przyznał, że algorytmy stronniczo przesyłały informacje dotyczące kandydatów na prezydenta. No to zobacz, jak jak mówisz, że ci cyberpanowie rządzą światem, Dolina Krzemowa rządzi Współrządzą. światem, dominują, tak? Czy mają duży wpływ. Okej. No to mieli tak duży wpływ w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, że wygrał Donald Trump, którego nie cierpieli. Ale akurat w tych ostatnich wyborach wiadomo, że nawet widziałem taki artykuł, nie pamiętam, czy mnie Financial Times, Silicon Valley Goes MAGA, czyli Make America Great Again. Ale to tylko jakaś mała część. No nie, bo tylko wystarczy wymienić dwa nazwiska, Ilona Muska oraz Petera Thiela, Tak. dwóch multimiliarderów, każdy z potężnym narzędziem, jeden z Twitterem, a drugi z Palantirem. I to jest osobny fenomen świata cyfrowego. I ja sądzę, że to, co te dwie osoby robiły, to dla jakiejś części ekosystemu startupów był też sygnał, że trzeba wesprzeć Trumpa. No tak, ale na pewno YouTube, Google, Facebook, właściciele tych firm, no to nie byli Trumpiści. Nie, to jest... W dalszym ciągu większość Doliny Krzemowej popierała i popiera demokratów. Ale co ta sytuacja ma ilustrować, Igorze? Nie, ja tylko mówię o tym, że te mechanizmy, te algorytmy czasami działają na szkodę dobra, ale bardzo często służą otwartej debacie. Wiesz, ale w tle jest taki poważny problem, który jest rzadko eksplorowany. Problem jest takie założenie, często przyjmowane milcząco, że algorytmy, media społecznościowe są takie narzędzia jak młotek. Prawda? Młotkiem możemy wbijać gwoździe, a możemy komuś zmienić rysopis, jeśli nam się nie podoba. Tak. Otóż stwierdzę, że w odniesieniu do niektórych typów mediów, one nie są neutralnym narzędziem. Przypominam znaną, nieprzemyślaną w świecie dzisiejszym tezę Marshalla McLuhana media is the message, czyli forma przekazu już jest pewnym przekazem. Forma przekazu, która powoduje, że dostajesz na medium społecznościowym setki bodźców w ciągu minuty. Już jest przekazem do twojego mózgu. Nie skupiaj się na niczym. I to jest bardzo niebezpieczny dla ludzkiej autonomii przekaz. Właśnie to pogadajmy o tym, bo to jest tak naprawdę wróćmy do tej myśli, do tego zdania Czesława Miłosza. Staliśmy się plemieniem zaplanowanej przez innych wyobraźni. Jak to planowanie wyobraźni wyglądać, jak może wyglądać? Czego się tak naprawdę bardzo obawiasz? Czy możemy przestać panować nad i językiem, i na tym, co robimy? Już utraciliśmy my, polskie społeczeństwo, kontrolę nad językiem polskim. Jedno z wydawnictw przesłało mi kilka bardzo ciekawych książek. Wszystkie książki są wartościowo ważne. W niektórych z nich jest robiony przekład. Odsuńmy podejrzenie, że ten przekład mógł częściowo jakimś Google Translatorem czy czatem translatorem robionym, ale są tam zwroty, frazeologiczne, które nie są w języku polskim. Czyli jest to przekład ułomny. I teraz, jak obserwuję, jak się komunikują na przykład SMS-ami młodzi ludzie, albo jak mój syn się ze mną komunikuje, to są przekazy zrozumiałe, ale gdzie schematy typowe dla ducha języka polskiego nie są respektowane. Teraz ja podejrzewam, że autor przekładu kiedyś w innych wydawnictwach... Niechlujnie po prostu. Moment. Jest autor przekładu i jest redaktor. Redaktor powinien mieć kompetencje języka polskiego i widzieć, że nie ma takiego zwrotu frazeologicznego, to jest niezgodne z duchem języka. Bo gdy ja czytam tekst i zamiast myśleć o tym, o czym mówi tekst, muszę zastanawiać się, co ten tekst może znaczyć. To znaczy, że jest to niezgodne z duchem języka polskiego. Ale zmierzam do czegoś, że
tłumacz, redaktor, szef wydawnictwa, to wszystko mogą być młodzi ludzie, którzy już zostali przez zanurzenie wieloletnie w mediach społecznościowych wykorzenieni z języka polskiego. Ich te zwroty nie rażą, bo ciebie zwrot niezgodny z polską frazeologią razi tylko wtedy, kiedy masz przez tysiące powtórzeń wdrożoną matrycę naturalną dla języka. Tak? Zmierzam do takiej oto tezy, że następuje rozmontowanie, podejrzewam, nie dotyczy to tylko Polski, rozmontowanie języków naturalnych w ich żywej relacji z przeszłością i z codziennym doświadczeniem ludzkim. No, ale języki się zmieniają. Tak, język polski też się przecież zmieniał, tak? Jest Tak. no, jak rzeka, do której tam wpadają rozmaite rzeczy i on I zaczyna być coraz inny, coraz inny, coraz inny. I tu kolejny problem. Zmienność języka, inaczej mówiąc, istnieje coś takiego, co może nadać stabilnością semantyczną, że pewne słowo przez wieki znaczy to, w którymś momencie coś innego. Tak. Gdy tempo tych zmian jest za duże, to język przestaje być kanonem, na bazie którego możemy się porozumiewać. Gdy wysoka niestabilność semantyczna, dynamika semantyczna jest różna w różnych grupach, nie mamy zdolności komunikacji. I potem ktoś mówi, że się pojawił populizm, ale on jest pochodny polaryzacji wygenerowanej przez zniszczenie wspólnych kodów językowych. Uważasz, że gdzie są korzenie polaryzacji? Korzeniami polaryzacji są media społecznościowe, które... A nie procesy historyczne? Nie. To media społecznościowe ja to nieraz o tym pisałem, ale najkrócej. Media społecznościowe powodują przeciążenie informacyjne, skrócenie attention span, czyli czasu, jaki możesz być z uwagą. Przeciążenie informacyjne powoduje, że jeśli kolejny reklamodawca chce skupić twoją uwagę, musi zwiększać siłę sygnału, a więc więcej nagości, więcej przemocy, więcej czegoś coś outrageous, czyli nie do przyjęcia, straszne, maksymalizując to, niszczy komunikację społeczną, w tym komunikację polityczną, w której racjonalne argumenty nie mają szansy być w ogóle wysłuchane. Zniszczenie komunikacji politycznej degraduje klasę polityczną, bo gorsza moneta wypiera lepszych. Ona się dostosowuje. Brutalni, tak politycy, nawet ci intelektualnie kompetentni politycy dopasowują się do niższej formy narracji i wtedy powstaje przestrzeń dla populizmu. Nie mówię, że to jest proces wszystko wyjaśniający. Na pewno ja się zgadzam w tym, że on ma dużą rolę w tym. Nie? Ale sądzę, że tak daleka polaryzacja by nie nastąpiła, gdyby nie wcześniejsze zrujnowanie komunikacji publicznej przez natłok informacji. Nawet to nie musi być tak, że co jest skądinąd prawdą, że w tej przestrzeni dominują dezinformacje. Sam fakt, że jesteś przeładowany samymi prawdziwymi, załóżmy, informacjami punktowymi, które nie układają się w spójne całostki wiedzy, już degraduje intelektualnie. Już degraduje odpowiedzialność za przekaz. Mhm. No I tak, teraz w ten świat wchodzi sztuczna inteligencja, jak napisali autorzy książki AI Snake Oil, wydanej kilka miesięcy temu przez dwóch badaczy z Uniwersytetu w Princeton, czyli sztuczna inteligencja olej z węża, co na polski można znaczyć maść na szczury. Taka jest efektywność. Oni napisali, jak na razie sztuczna inteligencja pogłębia schorzenia naszej cywilizacji. Oni wierzą to, że w przyszłości pomoże nam wyjść na prostą, ale na razie pogłębia istniejące schorzenia. Wy mówicie tam o tym obcym, tak, który wchodzi na taki rozedrgany świat, w którym się wszystko rozpada, w którym my coraz trudniej nam jest znaleźć sens i zrozumieć, trzymać się sensu. Żeby sztuczna inteligencja była zaprogramowana zgodnie z uniwersalnymi ludzkimi wartościami, sensowne, każdy powinien temu przyklasnąć, sensowny kierunek myślenia, ale ona wchodzi właśnie w świat rozłupany między skłócone ze sobą plemiona. W którym my jesteśmy, też takie porównanie tam użyliście jak ryba głębinowa, która jest wyciągnięta na brzeg i my, ludzie, którzy zgubiliśmy sens. Ramy kulturowe. Wyciągnięcie z tych ram. Ryba głębinowa musi żyć w głębinach, bo ona ma ciśnienie wewnętrzne, które ją rozsadzi po wyciągnięciu z wody, tak?
człowiek, żeby zachować zdrowie psychiczne, musi być pod pewnym ciśnieniem norm kulturowych, tkanki społecznej. A te normy się rozsypują. Kiedy tak jest. Jesteśmy na tym brzegu, I- rzucamy się i a na ta- to jeszcze przechodzi To rozpadanie się obcy AI. to jest A. dezorientacja, B. depresja, C. próby samobójcze. Mhm. Na co podatne jest zwłaszcza młode pokolenie. To prawda. No i wchodzi na to ten obcy, Tak. Który który... nie wiemy, jak będzie ewoluował. Pamiętasz któreś z tych filmów z tej serii Obcy? Pojawia się coś, co na początku nie jest groźne, ale potem ewoluuje w taki sposób, że nie możemy, ani tego nie rozumiemy, co się dzieje, ani nie jesteśmy w stanie się tak. przeciwstawić. No ale to teraz co z tym zrobić? No bo możemy nie zatrzymać tej maszyny. Nie zatrzymamy tej maszyny. To zatrzymajmy się na chwilę przy tej tezie o niezatrzymaniu. Dlaczego nie zatrzymamy tej maszyny? Dlatego, że siły rynkowe, interesy ludzi, którzy jakby budują te maszyny, no są tak duże, że oni są silniejsi niż państwa. Tak? Ja nie mam takiego czarnego obrazu, bo jestem w ogóle No dobrze, ale gdybyś optymistą. to, co powiedział, było trafne, to by znaczyło, że książka, którą z moim zespołem napisałem, wydana w roku 2015 z tytułem Samobójstwo oświecenia ze znakiem zapytania, Mhm. że już samobójstwo nastąpiło. Bo Nie. założeniem myśli oświeceniowej było takie, że człowiek bazując na naukowo poprawnej wiedzy będzie panem świata. Mhm. Kiedy mówisz, że stworzyliśmy jakąś maszynę, której już nie zatrzymamy, to już nie jesteśmy panem, tylko sługą. Dlaczego? Znaczy, ale to my żadnej z maszyn nie zatrzymamy. Nie zatrzymamy maszyny produkującej, nie wiem, środki, które nam pomagają w przemieszczaniu się, które budujemy coraz lepsze, budujemy coraz lepsze samochody, coraz lepsze samoloty, coraz lepsze komputery, kubki, wszystkie narzędzia, również sztuczną inteligencję, tak, która okazała się bardzo użyteczną maszyną dla bardzo wielu, do pracy w bardzo wielu gałęziach przemysłu, dla wielu ludzi. W związku z tym jest na to zapotrzebowanie. W związku z tym to się będzie nakręcało, rozwijało. I teraz oczywiście jest pytanie, czy się wymknie. I to jest, i tu ja tą... Ale moment, jak ty twierdzisz, że nie zatrzymamy tej maszyny, to już twierdzisz, że się wymknęło. Ale pytanie, czy my chcemy to, czy chcemy zatrzymać tę maszynę? Tak. Najbardziej w ojczyźnie demokracji, największym państwie świata, wybory wygrał polityk, którego wsparło połowa plus tam ileś procent wyborców, który chce otworzyć jeszcze bardziej furtkę do rozwoju Moim AI. zdaniem to jest niebezpieczne, ale powędrujmy z Waszyngtonu na półkulę południową Mhm. i tam parlament w Australii kilka dni temu po ciężkich bojach uchwalił, że do 16 roku życia młodzi ludzie nie będą mieli dostępu do mediów społecznościowych. Tak. Uchwalił to po ciężkich bojach z lobbystami, z badaczami, z quasi-niby badaczami. Mhm. Dlaczego? Bo uznano, że jest to niezdrowe, zwłaszcza dla młodych, niezdrowe dla ich intelektu, niezdrowe dla ich dojrzałości emocjonalnej i niezdrowe także fizjologicznie. Tak, ja myślę... Czyli jest jakaś próba, może ona się nie powiedzie, a może powinniśmy iść tą drogą, która tam została pokazana. Ale ja nie mówię, że nie powinniśmy iść rozmaitymi Ale drogami. czy moment, Świat to bardzo jest- często to idzie jest złymi drogami. Próba zatrzymania tej maszyny. Ale nie tej AI. To może Ta być maszyna dopiero się rozkręca. Generalnie po analizach, jakie z żoną tu przeprowadziliśmy, nie twierdzimy, że to trzeba zlikwidować, zatrzymać. Opowiadamy się za ruchem slow AI, Tak. czyli tempo rozwoju powinno być proporcjonalne do narzędzi zabezpieczających te systemy przed wymknięciem się spod kontroli. A na razie środki przeznaczane i ilość umysłów zafascynowanych rozwojem jest wielokrotnie większa, prawdopodobnie setki razy większa niż ilość umysłów i zasobów technicznych przeznaczonych na pracę nad bezpieczeństwem tych systemów. Mhm. Tak, to prawda. Dlatego uważam, że trzeba, inaczej mówiąc, jak jedziesz samochodem, pędzisz 150 czy więcej na godzinę na prostej, to nic się, dobrej nawierzchni, nic się nie dzieje. Zbliża się ostry zakręt, dopasowujesz swoją szybkość do tego. Ludzkość znalazła się już na wirażu i powinniśmy dyskutować tylko o tym, jak najmądrzej
zwolnić, bo jak wiadomo, gwałtowne zdjęcie nogi z gazu może przy wirażu się źle skończyć, tak? To jest O dobry tym argument, bo powinniśmy- sami sobie jednak na całym świecie wprowadziliśmy ograniczenia prędkości, Tak. również w Stanach Tak. Zjednoczonych. Nawet dużo więcej, dużo gorzej pod Wie- tym względem się jeździ niż w Polsce. Więc korzystam z twojej podpowiedzi. Wprowadźmy ograniczenia prędkości rozwijania AI, zakładając, że priorytetem powinno być bezpieczeństwo. Nie, bo ja się zgadzam, znaczy na poziomie, na którym ja korzystam z AI, to w ogóle ja nie widzę żadnego zagrożenia, to mi pomaga. A najczęściej Jak słabo. sądzisz? Tak, no bo jak szukam jakiejś informacji, nie mam na coś czasu, a mam ograniczoną, nie wyciągnę mojego czasu, pracuję bardzo dużo, że pracuję, nie mam pracy, bo to słuchaj, wszystko, co robię, jest moją pasją. Igor, ty pracujesz bardzo dużo, bo media społecznościowe, maile i parę innych rozwiązań technologicznych narzucają nam sztuczny pośpiech. Przecież te wszystkie media przychodzą z obietnicą, że będą dawały nam więcej czasu i będą wygodniejsze, a wpychają nas w kołowrót kolejnych wyzwań, w których tracimy zdolność odróżnienia rzeczy To też ważnych od prawda. nieważnych. Nie, to też jest prawda. I też tu walczę z tym, żeby odstawiać telefon. Raz z tym wygrywam, raz przegrywam, ale mam też dużo zajęć innych. Bo jak wiesz, prowadzę mam szkołę tak przywództwa, samo. w której Ja mam tak fantastycznych wykładowców jak ty. To bardzo fajne przedsięwzięcie. Ja zawsze na spotkaniach z twoimi słuchaczami proszę, żeby w pierwszym Tak. roku wszyscy oddali tablety i smartfony. I proszę Państwa, to wygląda tak, że pan profesor przychodzi z kartonem i każe w kartony wrzucać te telefony i ludzie są najczęściej wściekli, bo po pierwsze, no jak mam gdzieś, co ja zrobię bez telefonu przez godzinę, a po drugie, cholera, gdzieś go wrzucam do jakiegoś kartonu, a ten dziwny profesor każe. Ale to jest, tak, dlatego jestem, nie, ale mi pomaga, aczkolwiek to jest ciekawe, jeszcze ciągle pomaga słabo, bo sobie ułożyłem to ileś pytań do naszej rozmowy, a potem zadałem na koniec, wczoraj wieczorem chyba, Tak. czatowi GPT pytania na temat twojej książki, no to jakieś banalne, dał mi tak banalne streszczenie i nic ciekawego, więc jeszcze słaby jest. Niektóre, one są bardzo nierówne, te Tak. czaty. A ja mam tam wykupioną tą lepszą opcję, która mi w wielu takich technicznych rzeczach bardzo pomaga. Oczywiście tak. Więc ja się natomiast i to mnie ja bym chciał, żeby była jeszcze lepsza w niektórych rzeczach. Natomiast to, co Ale mnie jak on ci niepokoi, pomaga, to co on mnie... nie oszczędza ci czasu na namysł nad pięknem istnienia, tylko na podjęcie 3 dodatkowych zobowiązań, które wpychają cię w jakieś Ale pętle. dlaczego tak źle o mnie, masz takie złe o mnie zdanie? A może w tym czasie wymyślam, co dobrego zrobić w szkole przywództwa? Albo zjeść obiad z żoną. Chciałbym być pozytywnie zaskoczony twoimi wymysłami. Ale to, co mnie niepokoi, cały czas wracam, to jest to naprawdę zdanie, które mnie bardzo poruszyło, które nie jest waszego autorstwa, ale na których się powołujecie, w którym ta książka, dla mnie ona krąży, to że staliśmy się plemieniem zaplanowanej przez innych wyobraźni. Ja sądzę, że przykład całej ideologii woke to jest ta konkretna sytuacja. Ja napisałem przedmowę do polskiego wydania książki Vivka Ramaswamy Woke Incorporations, wewnątrz skandalu amerykańskiej korporacyjnej sprawiedliwości społecznej. Ta książka jest wydana przez Warsaw Enterprise Institute. Słuchacze twoich podcastów pewno kojarzą to. I teraz Vivek Ramaswamy twierdzi, że zbudowano quasi-religię, która pełni funkcje religijne w tym celu, żeby lewicę socjalną, która chciała krytykować kapitalistyczne nierówności, przesterować w lewicę obyczajową na pasku finansowanych przez wielki kapitał rozmaitych fundacji i inicjatyw, która jest kompletnie bezradna i niegroźna dla kapitału i dla rozmaitych patologii kapitalizmu. To ciekawa myśl I bardzo. to jest właśnie sytuacja zaplanowanej George wyobraźni. Soros taki usiadł i George Soros z Billem Gatesem i napisali ten plan i inny Jarosław Kaczyński jeszcze. Ja akurat Sorosza bym nie lekceważył. Czytałem jego kilka książek. To jest na pewno wybitny umysł. A nie, to ja nie... Ale akurat Soros szereg razy wypowiadał się chyba szczerze, krytycznie bardzo wobec cyberpanów z Doliny Krzemowej. Nie, ale ja mówię... Natomiast z tym planowaniem znowu
to nie jest tak, że pewne rzeczy pewni goście muszą zaplanować. Pewne procesy rozwijają się spontanicznie, a potem ktoś, kto dysponuje maszyną silników rekomendacyjnych, które podpowiadają, jakie treści mają być premiowane, jakie spychane w cień, może decydować. Ja zastanawiałem się, skąd się wzięła ta dynamika, siła szeroko rozumiałego wokeizmu. Dlaczego te pewne typy postaw związanych z tożsamością płciową czy genderową, już nie wiem, co jest obecnie prawidłowe, tak bardzo przenikają tkankę społeczną różnych krajów świata. Bez mediów społecznościowych i bez silników rekomendacyjnych, które pewne treści premiują, to by tak szybko się nie nastąpiło. Ale silniki rekomendują przecież co do zasady, jak rozumiem, ja się na tym też nie znam, tak? Ale tak rozumiem, że silniki rekomendują mi to, co ja chcę przeczytać, tym, czym się interesuję, no bo chcę, żebym nie podrzucał mi tego, czym się nie interesuje, bo wtedy go nie przeczytam. W związku z tym, jak ja czytam na Twitterze, nie wiem, szukam informacji związanych z wojną na Ukrainie, to mi bez przerwy podpowiada rozmaite wpisy ludzi, którzy się tym zajmują, czy komuś, kto szuka informacji o AI, podpowiada to, a nie podpowiada mi pornografię czy jakieś inne. Część tego, jak działają te silniki. Z jednej strony, jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem jakiegoś medium, na przykład Netflixa, ten system stara się rozpoznać twoje zainteresowania, podpowiadać coś, co ma wyższe prawdopodobieństwo, że więcej czasu spędzisz przed ekranem. I tak działa. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak wrzucisz do wyszukiwania obrazów, czy piosenki, czy coś, to tam jest, świadomie zadasz jakieś pytanie, to dostaniesz coś, co jest zgodne z tym pytaniem, plus 2-3 zupełnie niby od czapy rzeczy. Żeby cię zaciekawić, pójścia w inną stronę. I no ja ci pokażę. Tak Zuzanna Zubow mówi o tym, że to jest zdolność modyfikacji ludzkich zachowań. Tak, ale oczywiście, ale tak było zawsze. Telewizja publiczna za różnych rządów w różny sposób, ale za poprzednich robiła to w sposób szczególnie, narzucała nam... Tak było zawsze, ale rzecz dotyczy szybkości, skali i proporcji. W latach 50. Amerykanie zobaczyli, jak ludzie są zafascynowani telewizją i przestraszyli się, że jakieś postacie charytatywne, autorytatywne będą mówiły Amerykanom, co mają myśleć i demokracja zostanie podmyta. Przeprowadzono badania, jaka jest siła perswazji telewizyjnej. I te badania dały uspokajający. Wtedy, w tamtych warunkach wynik dlaczego. Okazało się, że między przekazem z ekranu telewizora, a tym, co ci utkwi w głowie, jest społeczny filtr. Siedzisz przed telewizorem rodziną ze znajomymi, obejrzałeś coś, idziesz następnego dnia do pracy i rozmawiasz z kolegami o tym, bo jest jeden z góry 2 kanały telewizyjne, rozmawiasz przez płot z sąsiadem w ogródku i rozmawiając z innymi rzeczami wyrabiasz opinię, czy to jest wiarygodne, co usłyszałeś w telewizorze. W momencie, gdy ze wzrostem dostatku, z jednej strony kanałów jest więcej, każdy ma w osobnym pokoju, ogląda swój telewizor, znika społeczny filtr w odbiorze informacji, a tu już w ogóle go nie ma. A przepraszam, a przecież jest tysiące miejsc, w których możesz zweryfikować, co inni sądzą na temat tego filmu. Czy na temat tej książki, produktu i tak dalej. Tak. I korzystamy z tego bardzo często. Już dawno zbudowano pełno portali fact-checkingowych różnej jakości, ale niektóre działają na dobrym poziomie. Ale to takie społecznościowe, że ludzie sami piszą, tak? Zgoda. Idę do knajpy, jestem w miejscu, ja dużo podróżuję, bardzo często korzystam z TripAdvisora czy z takich rzeczy, tak? I oczywiście domyślam, że tam część to jest manipulacja, że właściciele tam dopisują, ale tak jakoś tam średnio wyciągam. Niestety są firmy, które zajmują się wpisywaniem. Ale oczywiście, że są. Ale generalnie... Żyjemy w świecie mistyfikacji. Nie wiemy, co napisał człowiek, co napisał bot, a z tego, co człowiek chce za pieniądze, czy dlatego, że naprawdę było mu miło ale w tej przepraszam, knajpie. ale jeżeli... Ale wiesz co, ja to weryfikuję tak empirycznie sam, podróżując za dużo, jeżdżę z różnych powodów i szukam hoteli, restauracji, wszystkich takich usługowych rzeczy i bardzo często szukam przez te rozmaite portale opiniotwórcze, te, które różni ludzie dostają rekomendacyjne. I mniej więcej to się sprawdza. To jest trochę tak, jak mówisz, że kiedyś obejrzałeś film, poszedłeś do sąsiada, tam jest 3, a tutaj mam 30 000 ludzi albo 100 000 ludzi, którzy mówią mi, że ta knajpa jest fajna albo nie fajna. To weźmy inny przykład.
myślałem... książka jest dobra, czy niedobra. Weźmy inny przykład. Jakby z tego podobnego mechanizmu docierania do wiarygodnych informacji. W momencie, gdy zorientowano się, że żyjemy, poddawani jesteśmy oceanowi dezinformacji, powstały, finansowane także ze środków publicznych, różnych fundacji, portale fact-checkingowe, które często kompetentnie weryfikują różne rzeczy. Tak. I okazuje się, że ludzie bardzo rzadko tam zaglądają, że one są pewną niszą ekosystemu obiegu informacji. Czyli jak ktoś chce, ma taką potrzebę, żeby coś zweryfikować, poświęcić czas na analizę skomplikowaną nieraz, bo ci fact-checkingowcy niekiedy masę dobrego researchu wykonują. Ale zamiast tego woli fascynować się kolejnym fake newsem, bo jest zabawniejszy. To prawda, ale to nie jest tak, że ludzie tylko i wyłącznie głupieją i nie szukają tych wiarygodnych źródeł. No są bardziej wiarygodne źródła informacji, mniej wiarygodne źródła informacji. Te bardziej wiarygodne są nudniejsze. To jest pytanie, co my z tym... Dobra, pytanie, co z tym możemy robić? Bo jak mnie ktoś... to dochodzimy do walki z dezinformacją, tak? Czy możemy wprowadzać regulacje, czego ja nie jestem zwolennikiem, żeby edukować ludzi? Moment. Są pewne regulacje, które wcale nie muszą ograniczyć wolności słowa. Regulacja numer 1. Żadna firma nie ma prawa, żeby algorytmy, które wywierają wpływ na życie ludzkie, były tajemnicą handlową, której żaden podmiot publiczny nie może kontrolować. Trzeba powołać coś w rodzaju zaufanej trzeciej strony, która ma prawo audytu każdego algorytmu rządzącego obiegiem informacji, gwarantując tajemnicę handlową, o ile prawo nie jest naruszane. Drugi wymiar podobny. Do internetu nie możemy wejść w pełni anonimowo, tylko logujemy się na przykład przez swój tam PESEL czy specjalne hasło, ale dopóki nie złamiemy prawa, mamy prawo posługiwać się nikami i nikt nie może nas deszyfrować. Czyli dopóki nie będzie decyzji sądu, że dane działanie wyczerpuje znamiona jakiegoś tam bezprawności, mamy zagwarantowaną anonimowość, ale wiemy, że nie jesteśmy zupełnie, że tak powiem, kilka tego typu regulacji plus to, co zapoczątkowali Australijczycy, tak? Dalej, inny pomysł, który Jonathan Haidt, wybitny amerykański psycholog społeczny, badający jak ta przestrzeń komunikacji internetowej zdegradowała społeczeństwo amerykańskie, zwłaszcza młodzież, proponuje taką oto rzecz, że dzisiaj jak chcemy z kimś coś szerować, to klikamy i to już idzie. On mówi, trzeba utrudnić ten proces, nie ograniczamy wolności. Możesz szerować, ale najpierw musisz wykonać procedury kopiowania, czyli zamiast jednego kliku powiedzmy 6 i możesz wysłać znajomemu, czy komu chcesz tą treść. Tak? Przeczytasz, skopiujesz, wysyłasz. Twojej wolności uczestniczenia w publicznym obiegu informacji nikt nie ogranicza, tylko utrudnia ci mechaniczne rozsyłanie bzdur, hejtu, rzeczy paskudnych, estetycznie. A więc istnieje cała grupa regulacji, które wcale nie są antywolnościowe, a które by zmniejszyły zatrucie infosfery. Zgadzam się. Czego się najbardziej boisz z tym AI? Taką jak jedną... Które z tych zdań w tej książce jest dla ciebie najważniejsze? Teraz już nie pamiętam, bo ja z tej książki tyle innych tekstów, ile przeczytałem i napisałem sam, ale najbardziej boję się tego, że w wyniku awersji do pesymizmu, to pojęcie wziąłem od Mustafy Sulejmana, którego książka Nadchodząca fala się ukazała po polsku, polecam ją wszystkim, że w wyniku awersji do pesymizmu pod wpływem zachłyśnięcia się możliwościami nowych technologii utracimy zdolność priorytetyzacji tego, co jest ważne i priorytetyzacji zagrożeń. Że absolutnym priorytetem, moim zdaniem, od którego może zależeć istnienie ludzkości, jest spowolnienie rozwoju technologicznego na tych obszarach, gdy technologie mogą się przeskalowywać po prostu. Czyli stać się tym obcym, który nie wiadomo kim się stanie. AI jest jedną z takich technologii. Inną z takich technologii, o której mówi ten Mustafa Sulejman, to jest biologia syntetyczna. Gdy
na bazie badań wspartych przez AI zaczniemy tworzyć organizmy żywe czy quasi-żywe zupełnie nowego typu i ich będzie pełno wokół nas. W ogóle nie... Przebudujemy, mówiąc filozoficznie, ontologię społecznego świata. Boję się, że w wyniku awersji do pesymizmu ludzie odpowiedzialni, którzy mogą decydować o wielomiliardowych inwestycjach, czy publicznych, czy prywatnych, za czas nie zaciągną hamulca. A efektem tego będzie, że nie będziemy mogli cieszyć się kolejnym porankiem. To ty nie masz awersji do pesymizmu. Jesteś chodzącym pesymizmem. Nie, ja to jest inaczej. Jako człowiek uważam siebie za optymistę. Jestem w ogóle nisko-depresyjny, natomiast jako diagnosta cywilizacji Tak. staram się priorytetyzować zagrożenia tak, jak wynikałoby to z racjonalnej analizy. Nawiasem mówiąc, powiem ci, że istnieje taka instytucja prawie w każdym państwie, gdzie że pesymistyczne, czarne, ale realistyczne scenariusze są zawodowo robione. Wiesz u kogo? Gdzie? Ludzie ze służb. Z niektórymi ludźmi z polskich służb rozmawiałem, gdy pewne projekty polityczne z nimi konsultowałem, oni mieli bardzo zdrowy pesymizm oparty na różnych informacjach. Dlatego ja, nie podzielając twojego pesymizmu, uważam, że twoja książka i twój głos w debacie publicznej jest niezwykle ważny, bo trzeba go brać pod uwagę i trzeba na pewno część z tych rzeczy, o których teraz mówisz, jest bardzo, bardzo cenne. Żeby rozpoznać z wyprzedzeniem zagrożenia dla swojego kraju. Służby dobrze działające. Tak, i zneutralizować. Tu nie możesz sobie pozwolić na awersję wobec pesymizmu. Tak. Ale czy nie przesadzasz, mówiąc o... Znaczy, zadaję ci pytanie, czy nie przesadzasz, to wiadomo, że nie przesadzasz. Ale przecież AI zmienia już reguły gry społecznej. Możesz rozwinąć tę myśl? Sądzę, że są na przykład, niedawno przyglądałem numer czasopisma z MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, omówione badania, że ludzie, którzy często na co dzień, na przykład pracując w korporacjach, posługują się AI, spada ich poczucie odpowiedzialności za to, co robią. Mhm. Bo w dużej mierze bazują na tym, co... Jak wygląda odpowiedzialność za słowa ucznia, studenta, czy kogoś, kto prace domowe wykonuje za pomocą czata. On często nawet nie musi ich zrozumieć w pełni, tak? Tak. To jest ta sytuacja tego genialnego chłopca, który rysuje jak Picasso, ale nigdy nie nauczył się malować jak Velázquez. Tak? To jest ta sytuacja, w której będziemy delegowali odpowiedzialność na kogoś innego. Problem jest taki, ludzkość doszła do pewnych wspaniałych osiągnięć w wyniku procesu cywilizacyjnego, który według wspomnianego przeze mnie Norberta Eliasa polegał na tym, że zwiększaliśmy samokontrolę, że nad sobą i nad swoim otoczeniem. A rewolucja cyfrowa poszła taką drogą, może mogła pójść inną, ale poszła taką drogą, że obniża naszą samokontrolę i nasze rozumienie świata. Dodanie do świata analogowego, świata cyber, zwiększyło złożoność ludzkiego świata ponad ludzkie możliwości poznawcze. I obawiam się, że w którymś momencie z rozpaczy uznamy, świat jest tak złożony, że musimy władzę nad nami oddać sztucznej inteligencji. Tego się obawiam. Ja jakoś nie czuję tego. Ja już słyszę głosy. Mamy tak głupich polityków, mogę je przeczytać w różnych krajach, ale także i w Polsce je słyszę, że niech już ta sztuczna inteligencja tym wszystkim zarządza, bo będzie sprawiedliwsza. Ale pierwsza część zdania jest prawdziwa często. Tak, ale to właśnie rewolucja cyfrowa przyczyniła się do degradacji tych polityków. Też. Jako klasy. Klasy. No, tak wiele rzeczy. Wiele wynalazków z przeszłości. Proch, zaczynając od prochu i rozmaitych konsekwencji tego, tak, częściowo służyło dobrym rzeczom, a częściowo złym. Tak? Mogę wskazać w tym kontekście tego argumentu, bo używasz argumentu częstego w obiegu, który nazywam błędną analogią. Analogia jest taka, ponieważ wcześniejsze wynalazki miały swoje strony ujemne i dodatnie. I ludzkość w rozwoju zazwyczaj neutralizowała minusy i eksponowała plusy, na przykład w samochodach.
Mamy lepsze konstrukcje, pasy bezpieczeństwa, lepsze systemy hamowania, reguły, katalizatory, czyli staramy się o mniejszą zawodność, tak? Otóż prowadzę na pytania żony w tej książce obszerną analizę w rozdziale, który wiesz jaki ma tytuł? Błędna analogia. Zawsze dawaliśmy sobie radę. Wskazuje, że technologie cyfrowe mają taką dynamikę przekształcania się i opanowywania kolejnych warstw życia społecznego, że w ich przypadku, zanim zdążymy zorientować się, co one robią z naszym życiem, już jesteśmy zachłyśnięci kolejną technologią, nie zauważając, że przedtem niczym żaba zostaliśmy ugotowani. Jest to możliwe. Ale zobaczymy, jak będzie. Ale masz też taką, stawiasz tezę, którą się, czy postulat, który mi się bardzo podoba, żeby uczynić ten internet znowu takim dzikim, zdecentralizowanym, tak? Czyli żeby teraz chodzi o to, żeby wywalić wszystkie algorytmy, tak? Nie można wywalić wszystkie algorytmy, bo powyżej pewnego wolumenu, ilości, obiegu informacji muszą być jakieś zasady. Tu chodzi o to, żeby wyjść z sytuacji monopolu. Ja przywołuję esej amerykańskich analityków, z których niektórzy pracowali w technologiach jakby samego szkieletu, na którym zawieszony jest internet. I oni wskazują, że Samsung i iPhone są monopolistami w produkcji komórek, że smartfonów. Że Google i Microsoft są monopolistami tam w innych obszarach funkcjonowania internetu. Że w istocie internet z dżungli, gdzie rośnie 1000 kwiatów, stał się plantacją. Mamy złudzenie swobodnego wyboru, bo mogę sobie, proszę, wchodzę do sklepu z apkami, miliony ich są tam, tak? No ode mnie zależy, co ściągnę. Wchodzę na dowolny portal, na Onet, na wpolityce.pl, na cokolwiek. Och, ile ja mam miejsc do kliknięcia. Nie zauważając, że pewne rzeczy są wyeksponowane w taki sposób, że prawdopodobieństwo kliknięcia w nie jest znacznie większe, a i tak to jest pode mnie już spersonalizowane. Tak? No, tak, I teraz zmierzam do tego, że w tle są ci wielcy monopoliści, którzy z internetu zrobili plantację, a my, nie patrząc z lotu ptaka na większe obszary, mamy wrażenie, że mamy swobodny wybór. Ale kiedyś, przykład Polski nie jest dobry, no bo żyliśmy w reżimie, tak? Ale powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, czy tam we Francji, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek, były 4 stacje telewizyjne, czy 5, czy 2, czy tam różnie w różnych krajach i 10 tytułów gazet, tych dużych, i o tym wszystkim, czego się dowiedzieli obywatele, decydowały bardzo wąskie grupy ludzi. Tak. Bardzo wąskie grupy ludzi. Tak było. I to też rodziło bardzo wiele patologii. Zgoda, Ja pamiętam, tak było w Polsce, kiedy była taka dominacja jednej strony w mediach, 90%. Jak ja założyłem Salon 24, to myślałem, że Boże, uwalniam świat, stworzyłem coś ciekawego. A potem zobaczyłem, że w tym świecie dzieją się też straszne rzeczy. Ale bo nastąpiło przegięcie w drugą stronę. Po prostu w momencie, gdy jesteśmy bodźcami przeciążeni, nie jesteśmy w stanie odróżniać ziarna od plew. Czyli prawdy od fałszu, dobra od zła, tego co ważne od nieważne, pilne od niepilne, przyjaciela od wroga i oczywiście bota od człowieka. I teraz tamte systemy były quasi-monopolistyczne, ale ten też jest quasi-monopolistyczny, tylko na innym poziomie. Mhm. Tak. Tam cytujecie w pewnym momencie Natalię Hatalską pod koniec, która zadała pytanie, czy technologia można nas ocalić. Ona tam stawia warunki, co musi się zdać, żeby mogła nas ocalić. A jaka jest twoja taka prosta odpowiedź? Nie ocali nas? Jeśli nie podejmiemy regulacji tak śmiałych jak ta australijska, ale całej serii baterii regulacji, to nas druzgocze jako człowieka. Jako człowieczeństwo jest w pewnej pułapce technologicznej. Nie zdajemy sobie sprawy. Miałem wykład na ten temat w Gnieźnie, Bibliotece Publicznej w zeszłym tygodniu. Człowieczeństwo w pułapce nowych technologii i wyszedłem od prostej metafory. Oto mysz podchodzi do pułapki. Tam jest ser i taka pułapka, tak? Mysz jest skupiona na zapachu sera.
mysz zachowuje się jak technoentuzjasta, który widzi korzyści. Nie wie, że ser jest częścią pułapki. Mysz nie rozumie instynktów, które jej zachowaniem rządzą, gdy podchodzi do pułapki. I w ogóle nie ma pojęcia, że pułapka jest czyimś wytworem, za którym się kryją jakieś intencje. I teraz my hodujemy obcego, czyli coraz potężniejsze systemy AI. Powinniśmy przyjąć z tej metafory z myszą takie założenie skromne, że my też nie wszystko rozumiemy. Jaki jest kontekst tej sytuacji? Tworzymy nowy, potężny umysł, czy umysły, bo ich jest już wiele, i nie wiemy, do czego one są zdolne. Fascynuje nas to, że z niektórymi systemami AI można prowadzić dość głębokie, filozoficzne rozmowy i to w nocy, kiedy nie wypada zadzwonić do przyjaciela z problemem metafizycznym, a z systemem typu Claude można prowadzić rozmowę dość wyrafinowaną, tak? Ale jesteśmy w sytuacji myszy. My, ludzie, rozpoznaliśmy swoje instynkty, ale nie nad wszystkimi panujemy i prawdopodobnie nie do końca przeniknęliśmy własną naturę, żeby rozumieć nasze podatności. I ryzyko jest, na tym polega, że systemy AI mogą lepiej rozpoznać ludzkie i cywilizacyjne podatności i potraktować nas jako mysz. To wcale nie musi być proces świadomy, to może być działanie metodą prób i błędów. Tak. No przecież druga opcja to jest katastrofa. I ona nas, jak się zdarzy, to wtedy się opamiętamy. Jeśli to jest katastrofa odpowiedniej skali. No właśnie. Wojna w Ukrainie w ogóle nie okazało się, która jest masakrą Prawda. straszną. I w ogóle nic nie zmieniło. A masakra w Gazie na Zachodzie wywołała przecież skala ofiar w Ukrainie jest znacznie większa niż w Gazie, chociaż też są straszna. Tamta wywołała też protesty w świecie zachodnim, masakra w Gazie, ale nie przesterowała polityki światowej, tak? Czyli ludzkość dla otrzeźwienia, dla wyjścia z tego technoentuzjazmu. Zauważyłeś, że w tej książce rozdział o technoentuzjazmie jest najobszerniejszy, bo uznaliśmy, że myślenie ścieżkami technoentuzjazmu jest tak niebezpieczne, bo uniemożliwia nam zrozumienie rzeczywistych priorytetów. Otóż, żeby ludzkość otrząsnęła się z tych iluzji, potrzebuje katastrofy, która będzie niestety większa od wszystkich ostatnich dekad, ale ona powinna być zarazem na tyle słaba, żeby nie zniszczyła zdolności cywilizacji do rewitalizacji. Żebyśmy przeżyli, nie? Żebyśmy mogli... My osobiście trudno, to już tego nie możemy zaplanować, chociaż są tak zwani prepersi. Tak. Nie wiem, czy z jakimś prepersem tu rozmowę miałeś kiedyś u siebie Nie. w układzie otwartym, bo prepersi budują swoje układy zamknięte, prawda? Żeby do przetrwania. Tak. No, wolałbym tego nie testować. Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy chwilę. Aha. Tak o czymś konkretnym. No dobrze. Znaczy, taką dyskusję oczywiście warto ją prowadzić, nawet nie zgadzając się w niektórych sprawach. Ale przecież, Igor, żeby było jasne, ja nie jestem w 100% przekonany, że we wszystkich punktach mam rację, ale uważam, że bez pogłębionej dyskusji o tych sprawach nie dojdziemy do jakichś sensownych rozwiązań. Zgadzam się. I traktuję tę książkę i poprzednią, Cyber kontra Real, o której miałem szansę rozmawiać u ciebie, jako punkt wyjścia do pewnego typu rozważań, które tu w Polsce powinniśmy prowadzić, a nie tylko we wszechświecie. I o to chciałem cię zapytać, bo to jest konkret, nasza ojczyzna i polityki, które prowadzi. Jaką politykę wobec AI powinniśmy prowadzić w Polsce, pomijając tam te głupoty, które się ostatnio wydarzyły? Moim zdaniem powinniśmy zrobić to, czego polskie państwo nie zrobiło w odniesieniu do CPK. Uczciwy audyt możliwości polskich przedsiębiorców. Czy są tacy polscy przedsiębiorcy i środowiska akademickie, ale może bardziej przedsiębiorcy, ale za mało wiem, żeby to rozstrzygać. Czy w Polsce mamy zasoby, przy których mądrej kumulacji jest sens, żeby polskie państwo wrzuciło kilka wyjściowo miliardów, a docelowo więcej, żebyśmy w tym wyścigu mieli jakąś pozycję. Jeśli tak, to w jakiej warstwie, w jakim polu AI? I w ostatnim okresie dochodzę do wniosku, że jest prawdopodobnie nieekonomiczne, niewydajne uczestniczenie w tej grze całego wyścigu, ale ponieważ
piętą achillesową wyścigu międzynarodowego jest problematyka bezpiecznej AI. Może Polska powinna się wyspecjalizować w systemach bezpieczeństwa AI. Tu zrobić zagłębie nie w ogóle AI, tylko bezpieczeństwa AI. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby oszczędzać na ludziach, którzy rozumieją, co się dzieje. Punkt pierwszy. Musimy inwestować dalej w kadry, chroniąc podatnika przed drenażem mózgów, czyli młodzi utalentowani mogą dostać super granty, super pożyczki, ale muszą być to umarzalne kredyty z bardzo mocnymi blokadami, żeby Google nie mogły za tanio sobie ich wykupić, tak? Bo musimy mieć ludzi, którzy potrafią zajrzeć pod maskę najbardziej wyrafinowanemu systemowi, jaki ktoś inny zbuduje na świecie. To jest punkt pierwszy. Druga rzecz, rozważyć, czy naszym jakby punktem konkurencyjności nie powinny być systemy bezpieczeństwa AI. I trzecia rzecz, ja na ten temat miałem 2 spotkania w poprzednim roku dla wykłady dla środowisk tajnych służb. Zbudować specjalne agencje z specjalnymi systemami ochrony Polski, gdyby ktoś zbudował malicious AI, złośliwą AI i wykorzystał do działań ofensywnych w stosunku do nich. I pewne konkretne kierunki przygotowań zaproponowałem. Czy ktoś z tego skorzystał, nie wiem, ale czy widzę 3 pola. Pielęgnować nasze talenty, znaleźć pole specjalizacyjne Polski w AI. Takie na razie rzucam do dyskusji. Bezpieczeństwa, bezpieczne systemy, to jest niedoinwestowane w skali świata. I trzecie, zbudować specjalne systemy osłony. I tu mogę jedną rzecz powiedzieć. Jeśli uznać, że jakaś przyszła złośliwa AI będzie atakowała w pierwszej kolejności po sieciach cyfrowych, to trzeba zbudować systemy izolacji cyfrowej i być może zbudować elementy infrastruktury państwa zdolne do działania bez prądu w sytuacjach krytycznych. Takie bym 3 priorytety zdefiniował. No na pewno czapą, czy jakby tym głównym priorytetem, który powinien być nad wszystkim, jest kluczowe słowo bezpieczeństwo. Tak, na bardzo tak, bardzo różnych poziomach. Tak nie? jest. I tutaj też, i akurat do tego na szczęście nie trzeba nikogo w Polsce przekonywać, bo zgadzamy się w każdym razie, że to jest ważne. Prezydent mówi, że przy wszystkich ułomnościach obecnie rządzących w 2 sprawach, polityki ukraińskiej i polityki militarnej, współpraca trwa między BBN-em a rządem, na przykład. I oby tak było. Więc można tu AI włączyć do tego pola. Tak? Na pewno. Wiele jest takich rzeczy, które powinniśmy włączyć do tego pola, gdzie 2 strony sporu, czy różne strony sporu się Powściągają od niepotrzebnych wypadów. Czy jeszcze chciałem, jedna rzecz mnie zaciekawiła, kiedy mówiłeś o tym, czy rozmawiałeś o tym na przykład z tym środowiskiem naukowym, który się zajmuje rozwojem AI, jak z profesorem Sankowskim i osobami tego typu? Nie, Ciekaw jestem, co oni w ogóle... Przypadkowe pewne rozmowy, systematycznych rozmów nie miałem. To bardzo mogła być ciekawa rozmowa. Przecież nie tylko robić rozmowy face to face u ciebie w audycji, ale nie tylko z facetami, staram się nie tylko z facetami rozmawiać. Jak zaprosisz jakieś naukowczynie od AI, to chętnie i będę mógł się przedtem przygotować do rozmowy, to chętnie możemy pospierać się. Będziemy tak robić. Zrobię to. Postaram się w każdym razie doprowadzić do takiego spotkania. Nawet mam pewne pomysły w głowie, ale jak doprowadzimy, to wtedy o tym powiem. Andrzeju, bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Państwu, jeśli fascynujecie się i korzystacie namiętnie z czata GPT 4.0 i innych rozmaitych nowych wersji, które pomagają wam w pracy, przeczytajcie też tą książkę, żeby się trochę zaniepokoić. A w książce podany jest mail do autorów, czyli do żony i do mnie. Możecie swoje uwagi, nawet najbardziej krytyczne, przedstawić. Jak tylko znajdziemy czas, to odpowiemy. Już niektórym czytelnikom odpowiadaliśmy. Bardzo to zacne. I jedno, można się z Andrzejem Zwertowiczem nie zgadzać, ale na pewno jest otwarty na rozmowę, o czym wiem, bo wielokrotnie taką rozmowę miałem przyjemność i zaszczyt prowadzić. Bardzo ci dziękuję, Andrzeju. Ja także jestem ukontentowany, że mnie zaprosiłeś. Jeśli państwo chcieliby wyrazić swoją opinię na temat tego, o czym rozmawialiśmy, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzach.
Bardzo jestem ciekaw tego, waszej opinii. Piszcie, wspierajcie Układ Otwarty, jeśli uważacie, że ten program jest wartościowy, jeśli go oglądacie czy słuchacie. Zróbcie to na patronite.pl. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Nagraj to w blisko.